Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami w piątek. Ja mam na imię Karolina, a to jest mój knitting vlog lub podcast. Dla każdego coś dobrego. Ale dla tych, którzy mnie nie znają, jak wspomniałam, mam na imię Karolina i wrzucam swoje vlogi. Staram się robić to co tydzień, regularnie w sobotę. Chyba do tej pory nawet udawało mi się bez żadnych dziwnych przestojów. W tle słyszycie już właśnie Lunę. Luna jest moim kotem, który bardzo lubi być na wizji, chociaż na razie stoi na podłodze i wydaje tylko dźwięki. Co na tym kanale? Na tym kanale dzierganie, głównie druty, chociaż ostatnio pojawiło się szydełko. Ja szydełko znam bardzo dobrze, to od szydełka zaczęłam moją przygodę z rękodziełem właściwie, od maskotek i tak dalej, chust, ale takie rzeczy na pewno możecie sobie obejrzeć w bardzo takich pierwszych odcinkach. Tam pokazuję, chociaż tam chyba pokazywałam wszystkie swoje chusty druciane. Natomiast na moim kanale, na Facebooku i na Instagramie, jeśli zeskrolujecie tam do końca, to zobaczycie moje twory, że tak to nazwę, szydełkowe. I ostatnio właśnie miałam ochotę sięgnąć po szydełko, tak też zrobiłam, ale o tym za chwilkę. Co jeszcze? No, w moich vlogach głównie jest o dzierganiu, o włóczkach, o projektach. Są polecajki zarówno gadżetowe, włóczkowe, jak i wzorowe. Dzisiaj może być odrobinę chaotycznie, bo ja dosłownie co weszłam z pracy, zrobiłam sobie kawusię w moim pięknym kubeczku. Właśnie, o, polecajka to jest, o Boże, Kania Ceramika, nie Kania Ceramika, Luka Ceramika. Oni są bodajże pod ceramiczne-kubki.pl na Instagramie i bardzo często są na różnych targach włóczkowych. Ja mam ten kubeczek, który kupiła mi kiedyś Dagmara, jak mnie nie było na jednych targach. Teraz ostatnio, jak byłam na targach w Krakowie, kupiłam sobie kolejny, też z kotem, ale troszkę inny. I chciałabym więcej, więc kto wie, czy nie będę się uśmiechać do Dagmary po kolejne. Także łyczek kawy. Ogólnie, tak jak mówię, będzie trochę chaotycznie dzisiaj. Ja jestem okropnie zmęczona. Mamy tutaj, ja pracuję w szkole, mamy teraz czas egzaminów GCSE. GCSE to jest niby egzamin tak jakby maturalny nasz, niby nie do końca. Ciężko to tak, to jest troszkę inny tutaj jednak system nauczania, ale powiedzmy, że mniej więcej są to egzaminy maturalne. Jezu. Ja na tych egzaminach jestem jako invigilator, czyli pilnuję tam wszystkich procesów i tak dalej, plus jestem jako scribe and reader, czyli dla dzieci, z którymi głównie pracuję jako teaching assistant, czytam pytania na przykład i piszę dla nich, jeśli, dajmy na to, są takie dzieci, które mają dysgrafię, dysleksję i to jest od razu sporo mniej punktów na egzaminie, więc my dla nich piszemy, ale nie o tym, nie o tym. W każdym razie jestem okropnie zmęczona, bo taki egzamin jest wyczerpujący. Są krótsze egzaminy, trwające tam koło godziny, ale są też takie, które trwają ponad 2 godziny. I czasami jest tak, że po prostu się tam siedzi, stoi lub chodzi, w zależności, i nie robi nic oprócz tego. Więc wydawać się mogło super, ale nie, ja jestem raczej osobą aktywną i lepiej mi czas leci, jak jednak coś robię, biegam i tak dalej. Tutaj pojawia się Luna. Ani mi się waż. Kawa. No idź spaceruj dalej. Dziękuję. Spacerownik. No. Także tak, no mnie to bardzo męczy, a dzisiaj to już w ogóle miałam 2 egzaminy, jeden poranny, jeden popołudniowy, więc jestem, no. I ogólnie też przez to, że mnie wyczerpują tak te egzaminy, powiem Wam szczerze, że ja dużo nie dziergałam w tym tygodniu. Przeważnie dziergam bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, też jest trochę może za mocno powiedziane, bo no wiadomo, ja mam czas raczej wieczorami, tak? Czyli jak już wszystko z domu ogarnięte i tak dalej, tak koło, nie wiem, 7, 8 dopiero sobie siadam do dziergania i tak do 11, 12 w zależności sobie tam pykam. Oczywiście z przerwami, nie? Ale były takie dni, że dosłownie zrobiłam 1, 2 rzędy i koniec, tak? Natomiast robiłam coś innego, o czym też Wam powiem później. Właściwie mogę już teraz. Robiłam próbki.
bo kiedy nie mam takiej przestrzeni umysłowej na dzierganie, to robię sobie próbki. I nie są to próbki pod konkretny projekt, to są próbki różnych włóczek, różnych połączeń, głównie włóczek, bo ja bardzo lubię się bawić różnymi połączeniami. Raz wychodzi, raz nie wychodzi, ale właśnie zawsze robię sobie próbki. One są raczej malutkie, bo tam mi bardziej chodzi o to, jak mi się przerabia tą dzianinę, jak mi się ją później dotyka, czy podobają mi się oczka i tak dalej. Więc sobie robiłam takie mini próbeczki i je Wam w późniejszej części pokażę. Ale mimo wszystko udało mi się coś ukończyć i jest to Sophie Scarf. Ci, którzy mnie obserwują na Instagramie, zapewne już widzieli. Sophie wygląda w ten sposób. Jest malutka, taka typowa Sophie. Właściwie to ja ją mogę chyba... Tak na pewno ją mogę zawiązać. O, jest odrobinę dłuższa, mi się wydaje, niż taka oryginalna Sophie. Ale dla mnie super. Akurat mi się zgrało ze sweterkiem. A sweterek, kochani, to jest Tolsta Tee, ze wzoru Tolsta Tee od Creabea. Wykonany z włóczki od Lilopi i ona się nazywa Swing to Knit bodajże. Akurat to jest takimi jasnymi, kremowymi i miętowymi nopeczkami. O tym swetrze było, tam już możecie sobie zajrzeć. Bardzo go lubię. Ale wracając do Sophie, tak jak widzicie, to jest taka długość. Może na upartego jeszcze bym ją raz mogła tak, mogłabym, ale tak mi się podoba bardziej. Czy nawet trochę sobie rozluźnić w ramach takiego dodatku, ozdobnika. Tu Wam przybliżę troszkę, jak to wygląda. Nie wiem, czy będzie widać puszek, bo światło dzisiaj jest takie sobie, szczerze mówiąc. Mimo słońca, ale jest słońce i są takie chmury, więc no. Tak wygląda jasno-szary kolor, a to jest, kochani, włóczka, którą dostałam w ramach współpracy z firmą Lamana. Jest osobny filmik o firmie Lamana i wszystkich włóczkach, jakie od nich dostałam. No i te moteczki powolutku będę sobie przerabiać prawdopodobnie właśnie w tego typu szaliczki. I to jest właśnie włóczka Roma od Lamany. Tu jest kaszmir i coś jeszcze. Zapomniałam sobie zapisać co, ale tu Wam gdzieś wkleję. To jest bardzo przyjemne, bardzo mięciutkie. Kaszmir taki typu, ja akurat z tych co próbowałam, Pasquale akurat jest fajny, ale na przykład w porównaniu do Cardiff Cashmere Classic wersja z tweedem to się w ogóle nie umywa. To jest 10 razy bardziej delikatne, miękkie i cudowne. No, ale tak to wygląda. Bardzo jestem zadowolona. Taki na wiosnę, a może nawet i na lato, bo on jest naprawdę leciutki i delikatny. Moteczek ma 25 gram, albo 20, chyba 20. Ja go nie zużyłam całego, bo tak, robiłam z niego próbkę właśnie do tego filmiku o Lamanie, a wczoraj, nie wczoraj, co ja w ogóle mówię? Jakieś pierdoły jak zwykle. A jak robiłam ten moteczek, to tą chustę, szaliczek, to standardowo zważyłam sobie moteczek i później przerabiałam, aż będzie połowa tej wagi i wtedy zaczynałam zmniejszania. I jakimś cudem zostało mi jeszcze sporo z tego motka. Nie wiem, to jest właśnie to zmęczenie umysłowe. Naprawdę sporo mi zostało. Jeszcze by gdzieś z taki kawał wydziergany było. Ale podoba mi się bardzo ta długość, jaka wyszła, więc jestem ogólnie zadowolona. I to tyle, jeśli chodzi o ukończone projekty. Mały, biedny szaliczek, ale jest, kochani. Natomiast zaraz przejdziemy do rzeczy, które mam w trakcie i już je znacie. Ale ponieważ zrobiłam pewien progres, to na pewno Wam je pokażę. A jak się dobrze napić kawy po robocie. Szczególnie po tych egzaminach. Bardzo dobre, bardzo dobre. W ogóle w poniedziałek to będzie już totalny hardcore, bo już jeden egzamin z angielskiego był. Ale to był, co to było? Literature, tak, literatura. Natomiast ten, który będzie w poniedziałek, to jest taki bardziej gramatyka, czytanie i tak dalej. I on trwa ponad 2 godziny, 2 chyba godziny 10 minut, a do tego akurat uczennica, z którą ja jestem, ponieważ ja też jestem first aiderem, czyli mam przeszkolenie na pierwszą pomoc, ona też jest epileptykiem dodatkowo, więc też z nią jestem w pokoju z tego powodu, to ma do tego 25% dodatkowego czasu, więc to będzie już podchodziło prawie po 3 godziny. Także masakra. A jeszcze do tego jest egzamin z chemii. No, ale zobaczymy, może zostanę, nie wiem czy ona pisze akurat chemię, mam nadzieję, że nie.
Dobra, pisała socjologię na pewno, pisała już jeden angielski, pisała historię, więc zobaczymy. Dobra. I teraz tak. Za Chiny Ludowe nie pamiętam nazwy wzoru. No, ale nieważne, napiszę wam, nie? No. I też napiszę wam od kogo, bo też nie pamiętam. Moreka? Albo nie? Albo nie, nawet nie będę strzelać. Wygląda tak. Ostatnio jak wam pokazywałam, to chyba zbliżałam się do oddzielenia na rękawy. Tak mi się wydaje. Już wam troszkę opowiadałam o tym, w jaki sposób się to przyrabia. Otóż najpierw robimy te ramiona, widzicie te prostokąty, ten jest już blokowany, ten jeszcze nie, ponieważ robiąc te ramionka jednocześnie robimy sobie próbkę, czyli wykonując już jedną część swetra mamy od razu próbkę i tak było w tym wypadku, dlatego jest zblokowana, wszystko mi ładnie wyszło. No i później co? Później lecimy sobie tył, dorabiamy przody, jak widzicie jest tu formowanie i tak dalej, wszystko pięknie, ładnie. Rękawki, no i dalej już teraz jest ta prosta część, czyli lecimy na okrągło. Tu jak widzicie są takie warkocze, to są bardzo proste warkocze. Wam je przybliżę. Jak widzicie niestety ja w warkoczach dobra nie jestem i mi zawsze to jedno oczko wychodzi luźne, ale czy ja się tym przejmuję? Nie. I mimo, że staram się zaciągać to raz, dwa. Ktoś mi poradził też, żeby ostatnie właśnie to oczko warkocza, później już w kolejnym rzędzie, nie, w tym samym chyba rzędzie przerabiać przez tylną niteczkę, tak jakby przekręcone. Tak też robię i to faktycznie pomaga, bo te moje ostatnie oczka są naprawdę takie rozjechane, a no tu dalej są rozjechane, ale uwierzcie mi, w porównaniu do tego, jakbym nie robiła tego oczka przekręconego, to jest 100 razy lepiej. Także wygląda to w tej chwili w ten sposób, więc jakiś tam progres jest. O, ale skupiałam się głównie na tym drugim projekcie, który wam zaraz pokażę. Ale z czego ja to robię? To jest Lamana Como Kashmir. Świetna włóczka, bardzo dobrze mi się nią przyrabia. Cudowna się zrobiła po blokowaniu. Też wam o niej opowiadam w filmiku o Lamanie i też na ostatnim filmiku opowiadałam, jak pokazywałam wam ten projekt. Także póki co tak to wygląda. Bardzo jestem zadowolona. Podoba mi się i kolor, i włóczka, i wzór, więc mam nadzieję, że niedługo skończę, ale mówię, w pracy jest ciężko póki co. Więc tu wam jeszcze powiem dokładnie może skład, bo mam motki akurat Lamany. One są takie, mają 25 gram i ma 120 metrów. One są takie jakby ala kaszmirowa gramatura. I tu jest, kochani, Merino Superfine i kaszmir. W składzie 70% merino i 30% kaszmiru. Naprawdę fajna włóczka. Także jak najbardziej polecam. Póki co nie wiem jeszcze jak z mechaceniem, kulkowaniem i tak dalej, bo no, projekt trzeba ponosić, prawda? Ale póki co jestem bardzo, bardzo zadowolona. Kawa. Kawa, kochani. A, bardzo dobrze. Ok, mam nadzieję, że też tam coś macie fajnego do picia. Wy to pewnie oglądacie w sobotę albo w niedzielę, w zależności o której porze dnia. Ten film przeważnie pojawia się w godzinach porannych, tak się staram, do porannej kawki. Ale na czym bardziej się skupiłam? Skupiłam się właśnie na tym projekcie szydełkowym. Jest on tu. Ostatnio wam pokazywałam, byłam w trakcie robienia pleców, bo tam się po prostu robi prostokąt na plecy. I ja tam byłam, nie wiem, w połowie, może kawałek za połową, jakoś tak. Natomiast teraz, czekajcie, tylko ja się ogarnę. Gdzie jest przód, gdzie jest tył, gdzieś. Aha, dobra. Mamy to, kochani. Teraz, dobrze to ja pokazuję? Tak. Mamy coś takiego. Tu jak widzicie jest podkrój. O, tak wam pokażę. Tak. Plecki są wyżej, przód jest niżej. Tutaj jest połączone w ten sposób. Jest tutorial na to, w jaki sposób mają być połączone te ramiona. One mają być widoczne, bo na przykład na lewej stronie to jest praktycznie niewidoczne to połączenie, ale w tym chodzi o to, żeby ono było widoczne, żeby ten szef był widoczny. Następnie, bo tak, robiliśmy cały tył, później właśnie robiliśmy przód, określoną ilość rzędów i następnie te podkroje tutaj. Luna tyłkiem zahaczyła o statyw. Natomiast później, widzicie, bo to jest po całości takie coś na chwilę obecną, nie?
Tak to wygląda. I tutaj właśnie zaczęłam robić rękaw wczoraj i też robi się określoną liczbę półsłupków w określony sposób i później na tych półsłupkach zaczyna się budować rękaw do określonej długości. I on wygląda w tej chwili tak. Całkiem fajnie. No i tak, no i skupiałam się na tym z tego względu, że szydełko jest dla mnie bardzo intuicyjne, bardzo proste. Ja się w ogóle nie muszę skupiać, tym bardziej, no nie oszukujmy się, to jest grany square, tak? Nie żadny rocket science, to jest najprostszy ściek szydełkowy, więc naprawdę nie trzeba myśleć zbytnio. No chyba, że ktoś, bo ostatnio też do mnie napisała jedna z Was, czy mogłabym tutorial zrobić, przynajmniej na początek tej bluzki i tak dalej. No to jest wzór płatny, ja tutorialu zrobić nie mogę. A poza tym, no jeżeli nie radzimy sobie już na samym początku, to znaczy, że trzeba jednak trochę poćwiczyć to szydełko, bo akurat pani, która do mnie pisała, z tego co ja zrozumiałam, nie miała wcześniej do czynienia z szydełkiem. I jednak rozpoczynanie przygody z szydełkiem od ciucha jako takiego, to raczej chyba nie jest dobry pomysł. Lepiej by było zrobić sobie, nie wiem, nawet jaśka na poduszkę, tak? Czy cokolwiek takim grany squarem, żeby ogarnąć, jak to w ogóle działa. I jak już to złapiemy, to zapewniam, to jest naprawdę, naprawdę niezwykle prosty ściek. Także ja nad nim nie myślę, ja to po prostu lecę. Często jest tak, że lecę za bardzo i muszę tam sobie spróć rządek czy dwa, bo się rozpędzę, ale nie muszę na to patrzeć, nie muszę nad tym myśleć i tego mi ostatnio było potrzeba właśnie. Dwa, ja tego projektu... Tak, Aleksa, dziękuję. Na czym ja stanęłam? Aha, ja tego projektu nie traktuję jako coś, co chciałabym szybko mieć i chciałabym nosić, bo ja tego prawdopodobnie nosić nie będę. Lubię ten kolor, ale raczej go nie będę nosić. Nie lubię też ciuchów szydełkowych, chociaż ten wzór bardzo mi się podoba. Na autorce wygląda świetnie. Ja go zaczęłam, bo po prostu miałam ochotę podziergać coś na szydełku, a nie chcę robić chusty. Może po domu będę miała taką narzutkę. Chciałam też wykorzystać motki, które mam. To jest włóczka od zakręcone motki, bawełna, bardzo mięciutka i przyjemna. I ona jest taka jakby lekko melanżowa, widzicie? Więc dlatego to robię i to jest dla mnie tak zwane process knit, nie produkt knit, bo dla mnie tu jest istotny moment tego robienia tej rzeczy niż sam efekt i produkt, który, że tak powiem, wyprodukuje. Produkt wyprodukuje. Masło maślane, ale wybaczcie. Więc ja nawet tutaj nie patrzę na długość, na szerokość, na nic. Wybrałam sobie rozmiar i lecę dokładnie tak, jak jest we wzorze i w ogóle mnie nie obchodzi, czy to będzie krótkie, długie, za szerokie, za wąskie. Po prostu robię, nie? Bo dla przyjemności. To jest typowo coś, co robię tylko i wyłącznie dla przyjemności i sprawia mi to właśnie przyjemność. To sobie takie szydełkowanie. Ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo szybko okazało się, jak inne ruchy wykonujemy dziergając na szydełku, a robiąc na drutach. To jest kompletnie inna bajka. Ja normalnie miałam zakwasy. Tak, kochani, miałam zakwasy dokładnie tu. Te mięśnie tutaj. Po dniu czy dwóch szydełkowania właśnie coś mnie ręka bolała. Nie tutaj nadgarstek, nie palce, tylko tu. I na przykład w pracy, jak byłam i z tą swoją wielką torbą łażę, która jest ciężka, to mi ją ciężko było podnieść, bo mnie normalnie tu całe bolało. Dopiero później się zorientowałam, że faktycznie to jak trzymam szydełko, jak przerabiam szydełkiem, jest kompletnie inną opcją niż jak ja robię na drutach, mimo że wydawałoby się, że to jest to bardzo podobne, ale jednak wykorzystujemy zupełnie inne mięśnie i właśnie te, których nie wykorzystywałam już dawno, się odezwały. Poza tym ja też nie wiem nie mam tu szydełka, to wam nie pokażę, czy wszyscy tak przerabiają, czy nie, zależy, każdy chyba przerabia inaczej, ale ja na szydełku nie robię w ten sposób, ja praktycznie nie ruszam ręką w ten sposób, jak ja robię szydełkiem. Ja mam tu szydełko i ja szydełko w ten sposób przykręcam, nie? I w tym momencie, to nawet widać, znaczy na kamerze to nie widać, ale ja tak w ten sposób jak przekręcam, to właśnie czuję tu napięcie i tu w odpowiednich miejscach.
bo ja szydełkiem manewruję zamiast nadgarstkiem, dlatego ja też na szydełku mogłam robić bardzo dużo, bardzo szybko, bo nie czułam absolutnie żadnego bólu w nadgarstku, bo ja go praktycznie mam w ten sposób, on jest praktycznie nieruchomy. Natomiast zapomniałam o tych mięśniach, nie? Te mięśnie odczuły to, że robię na szydełku, mimo że dawno właśnie nie robiłam, więc musiały się obudzić. Teraz już jest absolutnie w porządku. Ten ból pojawił się tak na 2 dni i jak to zakwasy, nie? I zniknął na szczęście, więc jest ok. Ale jako taką ciekawostkę chciałam Wam powiedzieć. No i kochani, tyle jeśli chodzi o to, co ja mam na drutach w tej chwili i szydełku. Nie znaczy to, że nie będzie nic więcej, bo chcę narzucić na pewno jakąś znowu chustoszaliczek. Znaczy ja mam jeszcze tą taką darmową chustę od Justyny Lorkowskiej, ale mówię, też Wam wspominałam, ona leży w samochodzie i to jest taki projekt, jak akurat jestem gdzieś w aucie, czekam na coś i tak dalej, więc to będzie powstawać. Ale chciałam sobie zrobić jeden taki szaliczek moherowy, tyle, że zrobię go chyba z włóczki Uma od Ayani, Amano Yarns. Una albo Uma się nazywa ta włóczka, pokazywałam ją Wam, dostałam ją od Paulinki z włóczkoteki, więc chciałam sobie ten moteczek wykorzystać, żeby właśnie zrobić taki mały szaliczek. No i coś jeszcze będę robić, na pewno chcę zacząć cardigan. Carla Cape, też Wam o nim mówiłam, pokazywałam Wam próbki. Chciałam też ten Astrid od Sadness Garn, ale obawiam się, że to jest jednak już za dużo takich ciężkich zimowych udziergów jak na chwilę obecną, bo robi się coraz cieplej, chociaż no, dopiero w przyszłym tygodniu ma być ciepło, na razie tu mamy po 12 stopni i deszcz, nie? Więc chcę wykorzystać ten czas jeszcze na takie grubsze udziergi i bardzo chciałabym coś porobić z moheru, bo tak jak Wam mówiłam też ostatnio, no po prostu mnie ciągnie do moheru ostatnimi czasy, do jakiejś puchatości i tak dalej. Więc coś właśnie będę pewnie kombinowała też z takiego typu chmurkowego sweterka z 1, 2, 3 ewentualnie nitek moheru. Chciałam też zrobić sobie t-shirt, ale mam tyle wzorów i nie wiem, z którego chciałabym skorzystać. Wiecie, ale może pokażę Wam właśnie takie różne próbeczki, które robiłam. Pierwsza z nich wygląda tak, mikroskopijna, przybliżę Wam. O, ja tu oczek jeszcze nie liczyłam, tu bardziej mi chodziło o dzianinę. I tutaj, kochani, jest połączenie merino od Alonka Vekana w kolorze tomate, czy tomato, jakoś tak się nazywa, z jedną niteczką Harmony. To jest chyba Lana Grossa, nie wiem. Takie bardzo, bardzo cieniuteńka niteczka merino, tam jest chyba 1500 metrów. W takiej malutkiej szpulce i ja to kupiłam między drutami. I ja sobie właśnie połączyłam, bardzo są zbliżone te kolory i fajnie to wygląda. Zrobiłam próbeczkę, bo chciałam właśnie zobaczyć, jak to będzie się prezentować i jestem zadowolona. Kolejną próbeczkę robiłam z takiej włóczki. O, to jest włóczka Seashell od Hobby, którą też mam w zapasach bardzo długo. I chciałam też zobaczyć, to jest taka letnia włóczka, ja nie pamiętam składu, tu Wam będę ewentualnie wklejać, ale ma fajny skład i jest też fajna, fajnie się przerabia i też chciałam sobie przypomnieć właściwie, jakie jest to odczucie. To jest typowo letnia włóczka, więc też może ją do czegoś wykorzystam niedługo. Tutaj mam połączenie jedwabiu od Juleczkowni, to jest ten jedwab bureta, z takimi 2 bardzo cieniutkimi nitkami kaszmiru od chyba Lora Piano, nie wiem, z jakiejś albo Zegna Barufa, nie jestem pewna. Na szpuli mam taki bardzo cieniutki kaszmirek i tak sobie stwierdziłam, dodam te 2 cieniutkie niteczki. One są naprawdę cieniutkie. Teraz Wam pokażę. W porównaniu, o Jezus Maria. O, niteczka jedna wygląda o tak. W porównaniu tutaj do tego, to jest 350 metrów bodajże na 100 gram, a tutaj jest właśnie ten kaszmirek. Więc to jest takie lekko wypełniające, ale nie do końca. No i no tak to wygląda. Jest bardzo fajne i bardzo przyjemne, ale nie podobają mi się te dziury. Ja wiem, że to jest specyfika tej włóczki jedwabiu bureta, ale coś nie do końca mi to się podoba, więc jeszcze nie wiem, myślę, bo może zejdę do drutów 3.
bo to jest robione na 3,5 akurat. Co dalej? Tutaj, kochani, mam też jedwab bureta, ale jest to Mandragoa od Rosarios w połączeniu, gdzie jest? O, w połączeniu z Make It Perlsian od Rico Design. Tu mi się to połączenie nie podoba, więc na pewno nie będę tych dwóch włóczek łączyć, natomiast bardzo podoba mi się Mandragoa. Ja już wcześniej robiłam z niej próbki, tak sobie wpadłam na pomysł, że może z tymi perełkami by fajnie wyglądało, ale nie podoba mi się, jak się wybija jednak odcień tej nitki wiodącej perełek, natomiast samych perełek praktycznie nie widać, więc nie, to jednak raczej powinno być samodzielne, lepiej by to wyglądało. No jest bardzo, bardzo przyjemne. Zdecydowanie też świetna letnia włóczka. Co ja tu dalej? Wczoraj tak sobie też robiłam takie różne połączenia i tak, tu jest jedna nitka bazowa, tu gdzie widzicie te takie nopki, że tak to nazwę. I to jest, za cholerę nie pamiętam co to jest. To jest też Rico Design Make It Tweed. Tak, taki brązowy Make It Tweed. To jest cieniutka niteczka właśnie z takimi nopkami, stworzona do tego, żeby dodawać ją do innej włóczki i stworzyć efekt tweedu. Ja to połączyłam z 3 różnymi włóczkami mechatymi. Ta tutaj pierwsza to jest sesja Vivien, nie Vivien, nie Imperial, sesja Imperial to jest. Tak, to jest ta pierwsza tu. Ta druga w środku to jest moherek od Nitsfi, czyli od Cindy Ekman, która jakiś czas temu wypuściła swoją kolekcję włóczek. Tam jest i merino, i alpaka, i właśnie moherek. Ma bardzo przyjemny moherek. A ten ostatni, najciemniejszy, to jest moher Primo od Sadness Garn, czyli ten taki lepszy moherek, który dorwałam na Vinted. Chyba w poprzednim odcinku Wam o nim opowiadam. Faktycznie jest dużo lepszy od ich standardowej wersji, czyli tego Ten Silk. Natomiast powtórzę się, dupy nie urywa, ale jest fajny. Choć za cenę normalną raczej bym nie kupiła, natomiast dorwałam na Vinted za naprawdę śmieszne pieniądze, więc jak najbardziej wykorzystam, tym bardziej, że świetny kolor sobie dorwałam. Więc taką sobie próbeczkę zrobiłam. I tu też jest ten sam moher, moi drodzy, ten sam moher, z tym, że w połączeniu z Izajerem powinnam mówić, Trio One. Tak, Izajer Trio One, czyli włóczka, ona chyba jest bawełniana, albo i nie, nieważne. Tu Wam ewentualnie napiszę, ale wszyscy znają Trio 1. To jest taka cieniutka włóczka, niteczka, którą można dodawać do innych włóczek. Ja ją właśnie dodałam do tego moherku. I powiem Wam, zamiast robić właśnie, jak w niektórych wzorach mamy 2 nitki moheru, to ja stwierdziłam, że ja sobie w pewien sposób to zamienię, żeby nie robić z 2 nitek moheru, tylko nitka moheru plus coś tam. A ponieważ ten Primo jest bardzo włochaty, uznałam, że dodam gładką włóczkę i tak będzie włochato. I faktycznie, jak widzicie, jest dość włochato. Widać, nie widać? Mam nadzieję, że widać. Jest to dość przyjemne połączenie, no bo ta Izager Trio One, ona, no wiadomo, ona nie gryzie, bo to jest włóczka raczej nie od zwierzęca. Natomiast sam ten moher dla mnie jest ok. Ciekawe połączenie. Ja tu jeszcze mówię, nie liczyłam oczek i tak dalej, bo to są bardziej próbki, tak jak mówię, robione na zasadzie, jak mi się to robi, jak mi się to dotyka, jak to wygląda. A oczka może policzę sobie później, jak zdecyduję, że mi to jednak odpowiada połączenie. Kolejne połączenie to bardzo fajne i bardzo mnie do niego ciągnie. Z tym, że tutaj jedną z włóczek, jedną z niteczek jest włóczka już niedostępna i to jest Alpaca Lace od Dropsa. Ja ją dorwałam na Vinted i jest świetna. Tam jest 800 metrów w 100 gramach bodajże. Albo i w 50. Cieniutka jest, ale chyba w 100, nie jestem pewna. Ona i tak jest niedostępna, więc Was to nie interesuje, ale ja ją mam i chciałam ją użyć. I połączyłam ją z włóczką Kitseta od Geparda, ich moherem, który jest świetny, bardzo polecam, jeśli macie okazję kupić. Ja kupiłam na przecenie też. Jest bardzo przyjemny i powiem Wam, że bardzo podoba mi się to, co wyszło. Tutaj robiłam 2
rozmiarami drutów, co raczej widać. Tutaj jest bodajże 4,5, tutaj jest 6. I w obu przypadkach wygląda to całkiem fajnie. Wiadomo, jedna jest taka bardziej rozlazła i luźna, jedna jest taka bardziej zbita, więc też tutaj sobie policzę oczka i zobaczę, do jakiego projektu może by się ewentualnie to połączenie nadało, bo jest bardzo przyjemne, leciutkie, prześwitujące, więc spokojnie mogłoby służyć właśnie za taki sweterek przejściowy. Ta alpaka lace od Dropsa, ona nie jest bardzo włochata, nic takiego, ona jest raczej śliska. Ja Wam kiedyś chyba ją pokazywałam. Także bardzo podoba mi się to, co powstało i tu na pewno będę kombinować właśnie, jaki projekt ewentualnie mogłabym do tego dopasować. I kolejne połączenie, które jest absolutnym hitem i dlatego właśnie lubię sobie takie próbeczki robić. Ona jest taka, to jest chyba jedna z najmniejszych, ale ja od pierwszych oczek wiedziałam, że ja się zakocham w tym połączeniu i ja nie muszę robić więcej, ale zrobiłam, tak wiecie, żeby chociaż malutki kawałek dzianiny mieć. Cudowne, idealne połączenie. I to jest, kochani, luksus pełną gębą, bo tu mamy włóczkę Exquisite od West Yorkshire Spinners, która jest wycofywana. Ona jest w dwóch grubościach. Lace, gdzie mamy 800 metrów na 100 gram i normalne 4ply, czyli taki fingering 400 metrów na 100 gram w połączeniu z Lamana Premia. Lamana Premia to jest moherek od Lamany, który jest niesamowicie przyjemny. Jeden z moich ulubionych zdecydowanie, choć ma swoją cenę, ale ma cenę chyba podobną do tego Primo od Sadness Garn i no, to jest bez porównania, jeśli chodzi o jakość, w moim odczuciu oczywiście osobistym. Natomiast dzianina, jaka powstała, o, tak to wygląda. Tutaj są te dwie niteczki. Jeśli chodzi o premię, to tam jest chyba 300 metrów w 25 gramach. On jest zbliżony do moheru Bliss, jeśli chodzi o gramaturę, niż do takich zwykłych moherów. Natomiast jeszcze Wam nie powiedziałam, ten Exquisite to jest połączenie wełny falklandzkiej z moherem. 80% wełny bodaj, nie z moherem, 80% wełny i 20% jedwabiu. Więc to jest naprawdę luksusowe połączenie, niezwykle przyjemne. Wiem, że Makunka posiada te włóczki, ale ona nie ma ich na przecenie. Powinny być na przecenie, bo są włóczki wycofywane i na przykład tu w UK wszystkie sklepy mają te włóczki przecenione o 50%, więc ja mam ich sporo, bo ja się obkupiłam. Już jeden sweterek mam z niej zrobiony, ale to, co wyszło, jest tak przyjemne, tak delikatne, po prostu cudo, więc z tego na pewno coś powstanie i nawet kolor właśnie też mi się podoba, bo ja lubię granat, nie lubię niebieskiego, ale granat to już bardziej, nie? I on jest taki, to jest dość ciemny, taki widzicie, granat. A ja nic chyba granatowego nie mam, bardzo by się przydało. I to na pewno jest te dwa, o, powiem tak, to są dwie takie opcje, które bym bardzo chciała już rzucić na druty, tylko muszę sobie właśnie przeliczyć te oczka i zobaczyć, co bym tam mogła zakombinować. No i kochanie, kochani, tyle jeśli chodzi o łuczki i o udziergi. Bo co ja tutaj mam więcej? No nie mam Wam więcej do pokazania. Nic nie zamawiałam, żadnych włóczek. Chociaż byłam kuszona oczywiście promocjami i innymi takimi. Kusi mnie połączenie Sławę od Pasquali z Arctic Pearl i mam nawet zakupione osobne takie dwa moteczki, żeby sobie zrobić takie połączenie, taką próbkę. Ale nie wiem właśnie, jak się waham, co ja bym z tego zrobiła. Muszę zrobić próbkę i zobaczyć, jak mi się to podoba, bo to są obie włóczki letnie, chociaż Sława jest włóczką bardzo, może nie włochatą, ale puszystą taką, wiecie, to jest taki brushed cotton i ona w ogóle nie wygląda jak bawełna. Ja się trochę obawiam, że mimo tego, że to jest bawełna, to i tak będzie mi w tym za ciepło. Takie, wiecie, bardziej w głowie jest to odczucie chyba, ale myślę, że skuszę się, na pewno zrobię sobie próbkę, bo ja mam Sławę granatowe i do tego sobie jeden granatowy Arctic Pearl dokupiłam właśnie, żeby zrobić próbkę i ewentualnie będę miała na jakąś chusteczkę, szaliczek, czy to z Arktika samego, czy też z połączenia, ale mam też w odcieniu takim beżowym Sławę, chyba 3 motki.
Więc może do niego dokupiłabym sobie Arctic Pearl w tym jasnym odcieniu, chyba Sand pasuje najlepiej. I zrobiła sobie jakąś bluzeczkę. No nie wiem, będę myśleć, będę robić próbkę. Dobra, to jeśli chodzi o takie dziergane rzeczy, gotowe i włóczki i tak dalej, to by było na tyle. Ja teraz, 5 jest, dobra. Ja teraz muszę jeszcze troszkę poogarniać, zawieźć Julkę i jej koleżankę na tańce. Jak wrócę, jak one sobie tam będą tańcować, to nagram Wam kolejną część, w której opowiadam o wzorach. Coś tam mam przygotowane, znaczy przygotowane. Znowu pierdyliard wzorów wsadziłam do biblioteki, więc jakieś tam wybiorę, żeby Wam o nich opowiedzieć, bo jednak nawet jak ja rzadko scrolluję internet, rzadko siedzę na Instagramie, jak coś wrzucam to tak, albo raz, 2 razy dziennie sobie tam sprawdzam powiadomienia, to owszem, ale zawsze, absolutnie zawsze coś przykuje moją uwagę i później z jednego wzoru na drugi wzór i tylko pakuję do tej biblioteki na Ravelli, a później nie wiem, za co się wziąć. Osiołkowi w żłobie dano, nie? Dobra, kochani, także ta część dobiega końca. Widzimy się już za chwilkę na wzorach. Do zobaczenia. Witam ponownie, kochani. Przechodzimy do... Czekajcie, bo się zgubiłam. Do części. Przechodzimy do części z wzorami. Ja właśnie odwiozłam dziewczyny na tańce, więc mam chwilę czasu, zanim wrócą i możemy sobie tutaj porozmawiać o wzorach. Jak zwykle tu gdzieś będzie się, ja tak troszkę odsuwam, żeby było miejsce, będą pokazane wzory, zdjęcia w sensie i nazwy oraz nazwy projektantów, a ja będę tutaj patrzeć sobie na tablet, gdzie te wzorki mam pokazane. Chciałabym zacząć od My Duo Scarf autorstwa Norgard Knitters. Ja ten wzór zobaczyłam gdzieś tam na Ravelli, nie. On jest na Ravelli, ale ja go zobaczyłam na Instagramie i bardzo mi się spodobał. To jest taki dwukolorowy szaliczek, bandama. To jest taki interesujący kształt, ale do tego przejdziemy. Tutaj wykonany jest z włóczki Gepard Garn Cashmere Classic. Nie próbowałam tej włóczki, ale myślę, że można spokojnie użyć każdego innego kaszmiru lub też włóczki o podobnej gramaturze. Tutaj mamy próbkę 26 oczek na 39 rzędów na drutach 3,5 mm. Potrzeba od 420 do 500-250, 525 metrów. Ja Was bardzo dzisiaj przepraszam, ale mój mózg nie pracuje. Dostępne języki to angielski, duński, francuski, niemiecki i norweski. I teraz tak. Co mamy napisane w opisie? Otóż chusta ta ma kształt diamentu, czyli takie tak i tak. Ona tutaj na większości zdjęć jest pokazana jako złożona na pół i w ten sposób powstaje kształt takiej bandamy. Mamy kontrastowe wykończenie na brzegu, co właśnie najbardziej zwraca moją uwagę i strasznie mi się tu połączenie takie podoba. To jest taka złamana biel beż chyba z czernią. Przynajmniej tak tutaj akurat na moim tablecie pokazują się te zdjęcia. Robimy od jednego końca do drugiego końca. Najpierw oczywiście są powiększenia i tutaj jest triple chain edges, czyli potrójny łańcuszek na wykończeniach. Ja dokładnie nie wiem, jak to działa, nie otwierałam tego wzoru jeszcze. Później dodajemy kolor bazowy i pracujemy intarsją. I tak, tutaj to może być ciekawy sposób na wypróbowanie intarsji, na wypróbowanie, jak nam się taką techniką pracuje. Ja intarsją już coś robiłam, wiem mniej więcej, o co w tym chodzi. Nie jest to dla mnie najprzyjemniejsza i najłatwiejsza technika. Nie chodzi mi tu o zawijanie, ale o ilość właśnie takich moteczków pojedynczych, które się wszędzie walają. Ale tutaj akurat powinno być to w miarę ułatwione, ponieważ będziemy potrzebować bodajże 3. Ciemny, jasny, ciemny. Tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam, jak się intarsję robiło. I następnie, jak dojdziemy do tego środkowego punktu, zaczynamy zmniejszenia. I tutaj podejrzewam, bardzo łatwo można sobie tą wielkość dostosować. Można zrobić trochę dłuższą lub trochę krótszą. Tutaj mamy wykorzystane 35 gram kaszmiru Classic od
Gepard Yarn właśnie na ten edge, czyli na brzeg i 65 tego samego kaszmiru jako głównego koloru. Długość tej chusteczki to 114 cm, natomiast szerokość ta w najszerszym punkcie to 42 cm. I tak, alternatywne włóczki to Classic od Cardiff Cashmere, Cashmere Premium from Lang Yarns, Cashmere from Sadness Garn, no i tyle, ale tak naprawdę, no próbka 26×39, myślę, że każdego fingeringa tak naprawdę można użyć. Ja tu na pewno korzystałabym z jakichś swoich zapasów takich pojedynczych moteczków. Także to jest moja pierwsza dla Was propozycja. Drugą propozycją jest sweter. Sweter Zenia Sweater od Maiken i teraz uwaga, bo ja pojęcia zielonego nie mam jak to przeczytać. Siersbeck, bo tu jest takie A z E razem. Kompletnie nie wiem jak to się czyta, także bardzo przepraszam. Ten wzór jest rozpisany na kaszmir od Cardiffa i Unlink number 1. Grubość DK 21 oczek na 32 rzędy, czyli bardzo popularna i łatwa w osiągnięciu. Próbka, druty 4 i 3,5 mm. Rozmiary XS do 4XL, a języki to angielski i duński. Przechodząc zaś do opisu. Loose fit, czyli jest raczej oversize'owym swetrem z podwyższonym tutaj kołnierzykiem. Czekajcie, spróbuję znaleźć słowo. Nie znajdę. Taki rolnek, wiecie, taki a la golfik, półgolfik, coś w tym guście. Jest on wykonany twisted rib, czyli z oczek przekręconych. I tak, co mi się podoba w tym swetrze, to to, że nie jest on taki całkowicie gładki, ale posiada takie linie przecinające się mniej więcej w ten sposób. Wygląda to bardzo ciekawie, jednocześnie nie jest przesadzone, a jak wiecie, ja raczej lubuję się w bardzo prostych wzorach, takich uniwersalnych. Mam tam bodajże jeden ten wzór z takimi tu warkoczami, Twist Light Loop. To jest jeszcze ok, ale na przykład w życiu nie zrobiłabym sobie takiego, co by Wam dać do przykładu. Chyba ten Book Club Cardigan. Kojarzycie na pewno, on jest bardzo taki hypowany i w ogóle mi się on absolutnie nie podoba. Strasznie mi się on nie podoba. Za przeproszeniem, nasrane tam jest wszystkiego. Ja Was przepraszam za ten język, ale ja inaczej tego ująć nie mogę. I tak, to jest moje osobiste odczucie i ja wiem, że on się wielu osobom podoba i to jest super. Dlatego mamy tak wiele wzorów, tak różnych wzorów, żeby każdemu coś podpasować. Ja bym się w takim swetrze czuła po prostu okropnie i wiem, że bym go w życiu nie zakładała, chyba że po domu. Natomiast jak widzę go na innych, widzę jak to świetnie wygląda, jak im to fajnie pasuje, ekstra, tak? Ale właśnie dlatego mamy tak różne wzory i to jest typ wzoru, który ja bardzo lubię. Coś się dzieje, ale nie ma tutaj przesady, więc wiem, że ja to będę nosić, a nie będę miała, owszem, miałabym ogromną satysfakcję ze zrobienia takiego swetra, z warkoczami, przeplotkami, cholera wie czym jeszcze, ale ja bym tego nie nosiła, więc tak naprawdę bez sensu. Mogłabym sobie zrobić taką, nie wiem, chustę szaliczek tego typu, bo to już prędzej na siebie założę. Natomiast całego swetra wiem, że to no, po prostu nie byłoby noszone. Ale dobra, wróćmy do wzoru, bo ja się oczywiście rozgadałam. I mamy tak, rzędy skrócone, które nam tutaj tył budują. Tak, następnie podbieramy oczka na prawe i lewe ramię, które są robione osobno. Następnie są połączone przez dodanie oczek tutaj na środku. Tak, są i wtedy jest też w tym samym momencie jest łączony tył z przodem, z tego co tu widzę. Nie. Lecimy dalej, podbieramy oczka tutaj na podkrój pachy i wtedy łączymy, czyli standardowo lecimy w dół. Wykończenie jest też z oczek przekręconych na dole. Rękawy podbieramy. No i standardowo, tak? Powinien być pozytywny luz między 19 a 23 cm. I tutaj mamy, jeśli chodzi o obwód ukończonego swetra, od 102 do 150 cm. Co my tu jeszcze mamy?
Tak, tutaj te włóczki to już Wam powiedziałam, jakie są podane. Można oczywiście, bardzo łatwo będzie znaleźć zamiennik, bo jest to próbka 21 oczek, więc spokojnie do uzyskania na bardzo wielu włóczkach lub połączeniach włóczek. No i te łańcuszki właśnie, te tutaj są naprawdę fajne. Nie wiem tylko, czy je się robi później. To bardziej wygląda, jakby się je robiło później właśnie, co może być trochę denerwujące, ale wygląda to naprawdę fajnie, więc pomyślałam, ja mam go w ulubionych i pomyślałam, że może też Wam go pokażę. Kolejny wzór, kochani, ponieważ ja jestem na etapie poszukiwania wzorów na koszulki, takie typu t-shirt, czyli luźne, oversize'owe, proste, bez żadnych pierdół. Jedną z nich jest Ease T od Ann Wencel. O tym wzorze opowiadałam Wam w poprzednim, z tego co pamiętam, vlogu, ale ja wciąż jestem na etapie poszukiwań i ja będę chciała ja Wam chyba ostatnio powiedziałam Easy T, a to jest Ease T. Przyzwyczajona, nie przeczytałam do końca, tylko wiecie. Ale nieważne. Jestem na etapie poszukiwania różnych wzorów. Mam Unati, tam w ulubionych mam wiele. I w trakcie, jak będę robiła sobie różne próbki, to podejrzewam, że do któregoś sobie tam dopasuję. Ale Tea number one, my favorite things. Wszyscy ją znacie. Ja też ją znam, chociaż chyba nigdy nic nie robiłam z jej wzorów, więc może warto byłoby to zmienić. Chociaż co mnie drażni, to u niej nie można kupić sobie wzoru na Ravelli, tylko trzeba kupić przez jej stronę, czego bardzo nie lubię, ponieważ ja lubię mieć wzory na Ravelli, ponieważ moje Ravelli jest połączone z aplikacją, której używam do dziergania. No i jak nie mam, to muszę sobie taki wzór ściągnąć na Dropboxa i z Dropboxa przerzucić na aplikację. A po co, skoro mogę mieć od razu? Tak wiecie, no ale możemy to przejść. Co my tu mamy? Mamy Gepard Gun Cashmere Lace i Gepard Gun Wild and Soft. Ja włóczkę Wild and Soft posiadam i jest super. Nie posiadam Cashmere Lace, znaczy posiadam jeden taki moteczek, żeby na wypróbowanie go brałam. I teraz, czy ja bym chciała dokupywać ten Cashmere Lace? No niekoniecznie, ale mam Alpaca Lace od Pasquali w kolorze bardzo dobrze dobranym właśnie do tego Gepard Wild and Soft, więc myślę, że mogłabym spokojnie takie połączenie wykorzystać, aczkolwiek alpaka w koszulce letniej to tak nie bardzo. Z drugiej strony zaś Gepard to jest połączenie wełny z jedwabiem. Z drugiej strony ja tych koszulek nie będę traktować typowo jako letnich, ponieważ mi się też bardzo podoba zakładanie takich koszulek na jakiegoś long sleeve'a w przejściowych jakichś temperaturach na zewnątrz lub nawet w środku zimy, gdy jestem w pracy w środku, więc to mi się bardzo podoba i ja takiego udziergu będę używać bardziej w okresach przejściowych i zimowych niż letnich. Więc tu to połączenie mogłoby być naprawdę fajne. 24 oczka na 32 rzędy na drutach 3,5 mm. Nie wiem, czy będę w stanie w taką próbkę wejść, chociaż ten Gepard Wild and Soft to jest dość cienka włóczka. Tam jest chyba 250 gram na 50, 250 metrów na 50 gram. No a ten Alpaca Lace to jest bodajże 800. Coś w tym guście. Więc całkiem możliwe, żebym była, bo wiecie, ja bardzo luźno dziergam i często gęsto mam problem, żeby wejść w próbkę w takich wzorach, gdzie jest od 24 w górę próbka. Bardzo mi ciężko wejść w taką próbkę. Tutaj mamy rozmiary od XS do 4XL, języki angielski, duński, niemiecki i szwedzki. I to jest, no tak, klasyczny loose fit, czyli oversize, saddle shoulders. Mamy rzędy skrócone, ładny tutaj składany neckline, czyli wykończenie dekoltu. Bardzo mi się ten detal podoba. W ogóle bardzo mi się ta koszulka podoba, bo widać, że tu jest ogromna dbałość o szczegóły. Niby taki prosty udzierg, niby zwykły t-shirt, a no pięknie jest wykończony i bardzo mi się to podoba. Więc ciągnie mnie niezwykle do tego udziergu. Tutaj mamy pozytywny luz 10-15 cm. I teraz tak. Tutaj mamy podane rozmiary. Trzeba dodać właśnie sobie te dodatkowe centymetry. To jest wszystko wyjaśnione już na Ravelli, a podejrzewam, że na samym wzorze już jest całkowicie ładnie wszystko wyjaśnione, w jaki sposób wybierać swój wzór, swój rozmiar. Tutaj mamy druty 3,5, 3 i 2,5 cm. Te 2,5 mnie trochę przeraża. Ja nie wiem, czy ja mam takie druty. Chyba mam. A jak nie mam, to zrobię na trójkach. Można i tak, nie? Co? Dobra. Lecimy dalej.
No na te moje rozmiary w 250 gramach White and Soft bym się zmieściła, tyle mam i na pewno mam też chociaż 75 gram tego Cashmere Lace. On ma 350 metrów w 25 gramach. Może bym sobie zamówiła. Zobaczę po ile on jest. Tak, także kochani, tutaj akurat na zdjęciach są i w dwóch wersjach szary i chyba granatowy to jest, albo czarny, chyba granatowy, albo ciemnoszary, coś w tym guście. Ja mam w takim ochrowym mniej więcej kolorze, taka musztarda, żółć, ochra, coś takiego. Bardzo bym chciała ją wykorzystać. Z drugiej, nie, no chyba będę coś kombinować, powiem wam, bo no podoba mi się ten wzór, bardzo mi się podoba. U Nati podoba mi się nawet bardziej, z tym, że u Nati jest robiona od dołu, a ja od dołu trochę się boję robić. Znaczy robiłam taki bezrękawnik raz i bezproblemowo wyszło, ale jednak tu jest wciąż to ryzyko, że zrobię za krótki, za długi, później nie bardzo jest jak to poprawić, bo całą górę by trzeba było pruć. No, bardziej mnie ciągnie tutaj do tego T number one. I mam dla Was jeszcze jeden T, czyli jeszcze jedną taką koszulkę z krótkim rękawkiem, która też jakoś mi się tam pojawiała, chyba nawet dzisiaj na Instagramie i to jest jednej z moich ulubionych autorek, czyli Leny Holm. Bardzo ją lubię, bardzo lubię jej wzory, bo też są raczej takie proste i to jest Vegati. Vegati. Mamy tutaj Sadness Garn linę, czyli włóczkę wszystkim bardzo dobrze znaną, którą można zamienić włóczką Bell od Dropsa i ja osobiście wolę Bell, ale chciałabym bardzo wypróbować linę w tej wersji Thin linę, czyli tą cięższą, bo bardzo mnie kusi i ciągnie w jej stronę, więc chyba będą zakupy. Nawet wczoraj przeglądałam tutaj sklepy, gdzie jakie kolory mam dostępne i ewentualnie z czym bym ją mogła na przykład połączyć, czy też solo. Także w końcu chyba muszę wypróbować tą linę w wersji cienkiej. Tu mamy 20 oczek na 29 rzędów na drutach 4 mm, czyli taki bardziej grubszy i łatwiejszy do wykonania udzierk, szybszy na pewno. Mamy rozmiary od XXS do 5XL oraz języki angielski, duński, niemiecki, norweski i szwedzki. I teraz tak, robimy od góry do dołu. Mamy krótkie rękawki. No i tyle. Tyle tutaj mamy z opisu, tak? To jest chyba, ja nie wiem jak to się nazywa, nie drop shoulder, saddle shoulder też chyba? No nie wiem, no tu jest linia tak mniej więcej, nie? Tych ramionek, więc całkiem też fajne. Co my tu mamy? Od 84 do 156 cm obwodu w biuście. A, tutaj coś jest napisane, jak jest skonstruowana ta bluzka, czyli najpierw robimy górę tyłu, następnie podbieramy oczka na ramiona. Każda strona jest dziergana osobno. Slanted shoulders, czyli to taka jest nazwa, slanted shoulders. I je robimy za pomocą rzędów skróconych, czyli coś innego, przynajmniej dla mnie. Następnie robimy tutaj lekki podkrój właśnie dekoltu. For the top of the sleeve podbieramy od góry rękawów i przodu, tyłu. Jezu. No, mniej więcej taka jest konstrukcja. Ja dopóki nie zacznę dziergać, to ja w ogóle nie rozumiem, co jest napisane, nie? Nie wiem, czy też tak macie, ale ja mogę czytać wzór i się zastanawiać, o co autorowi tutaj chodzi. Dopiero jak złapię druty i faktycznie dziergam, to wtedy wszystko staje się super jasne. No i tyle. 5 do 10 cm pozytywnego luzu, więc też fajnie. No i właściwie tyle. Tyle tutaj z opisu tego, więc to jest też kolejna taka koszulka, która bardzo mnie interesuje i jest spora szansa, że ja ją sobie zakupię, ten wzór, bo na razie nie zakupuję tych wzorów. Tam niektóre już miałam wcześniej, bo mówiłam, jest tyle fajnych wzorów, które siedzą u mnie w library, ale ja nie będę ich kupować, bo mi się co chwilę coś zmienia, więc bez sensu. Ostatnio też Rebeki Clow zobaczyłam jakiś wzór, który bardzo chcę, ale chcę to bardziej w formie sweterka, bo on jest taki dziurkowany.
I u Rebeki to w ogóle zawsze są w jednym wzorze, macie 4 różne, więc można tam krótki rękaw, długi rękaw, decay weight, fingering weight. Uwielbiam jej wzory, bo ona naprawdę w tej cenie, u nas to jest 7 funtów, czyli około 30, nie, no około 35 zł chyba na wasze. Także wydaje mi się, że bardzo dobra cena jak na wzory, które zawierają tak wiele różnych modyfikacji. Ona też często ma w swoich wzorach modyfikacje odnośnie tutaj biustu, większego, mniejszego, bardziej jest sprawdzana wielkość miseczki, ona tam zawsze w tych wzorach ma dokładnie napisane, w jaki sposób mierzyć, bo nie chodzi tylko i wyłącznie tutaj o obwód w najszerszej części, ale mierzymy też obwód tutaj zaraz pod pachą, mniej więcej na tej linii, i wyliczamy różnicę pomiędzy tym obwodem, a obwodem w najszerszym miejscu na biuście, i pod względem tej różnicy, czy to jest na przykład 0,5 cm to jest miseczka B, a 5,10 to będzie miseczka C i tak dalej. I to też jest fajne, więc ogólnie ja jej wzory bardzo polecam. To jest właśnie Rebeki wzór i jest idealnie dopasowany, bardzo, bardzo wygodnie mi się nosi, mimo że to jest zwykły raglan, ale niektóre raglany wcale fajnie nie leżą. Ten leży na mnie idealnie, bardzo go lubię i jest to wzór zdecydowanie do powtórzenia. Czy ja mówię szybko? Bo mam wrażenie, że napierdzielam jak Katarynka, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie, a jak nie, to jest taka opcja, że można spowolnić wideo. Ja przeważnie wideo wszelkiego rodzaju przyspieszam, bo niektórzy mówią powoli, a mi się śpieszy. No, ale dobra, kolejna bezsensowna dygresja, jak to zwykle u mnie. Kody zniżkowe. Kod zniżkowy do kokonków Tangled by K5. Chyba pierwszy raz mi się udało to powiedzieć w całości bez poprawiania. Będzie tu napisany albo już był. Na dole też są inne kody. Jest na przykład nie tyle kod zniżkowy, co link afilacyjny do Mila Druciarnia i tam wy nie otrzymujecie żadnej zniżki. Ja natomiast zbieram jakieś tam punkty chyba, tak mi się wydaje, i później przechodzi mi to w formie pieniążków jakichś tam, ja nie wiem, to są grosze chyba, nie wiem dokładnie, do 5% maksymalnie od zamówienia, i ja z tych właśnie dodatkowych pieniążków przeważnie kupuję po prostu włóczki, które wam później pokazuję, najczęściej te takie pojedyncze właśnie motki. Jest też chyba, link powinien być, mam nadzieję, do Babylon Lefe, z tym, że oni zmienili w tym momencie zasady, tak jakby, czyli już nie dają kodu zniżkowego, ponieważ obniżyli wszystkie ceny na stronie i dodają prezenty, w sensie jakiś tam zawieszek, pierdzielników, innych takich, i teraz chyba jeszcze mają promocję z okazji Dnia Matki, więc też jest tylko link afilacyjny, nie ma kodu. Wcześniej było Karolina 10, ale oni te kody pousuwali. Natomiast z tego, co zrozumiałam z maila od nich, jak wpiszecie kod Karolina, to możecie sobie w uwagach tam wpisać na przykład, jaki konkretnie prezent chcecie dostać, czy coś takiego. Bardzo to skomplikowanie napisali, ale daję wam znać, żeby nie było. No i tyle. Nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś kody zniżkowe, czy coś. Jak mam, to zawsze staram się właśnie je tam na dole w opisie dodać, ale takim najpewniejszym kodem zniżkowym to właśnie kod do firmy Kokonki Tangled by K 5 i tam macie 5% zniżki od swojego całego koszyka, chyba że macie tam produkty i już przecenione, to wtedy się ten rabat nie nalicza. Dobra, aż się normalnie zapowietrzyłam. Na tyle. Tyle na dzisiaj, na tyle, dobra. Ja już chyba muszę łyknąć drugą kawę, bo ta pierwsza zaczyna się chyba niestety, ale wypukiwać. Słyszę, Luna wlazła, ale już za późno. Nie, miał, no chodź, no chodź. No chodź, jeszcze zdążysz na ostatnie sekundy filmu. Chcesz się pokazać? No chodź. No nie miał, tylko chodź. No wiem, tablet leży, już nie udawaj, że ci tablet przeszkadza. Chodź. Ogon. No chodź, resztę kota pokaż, no. No chodźcie, pokaż, żeby nie było. No jest Luna, tak? Jest Luna. Pokaż się. Oj. Byłaś na dworze? Złapałaś ptaszka? Ostatnio mi ptaszka przyniosła. Żywego. Jak zawsze. Lepszy ptaszek niż myszka, chociaż nie do końca, bo one takie strasznie głupie te ptaki są, jak je nagle kot porwie i wsadzi do jakiegoś pomieszczenia, to jakby się człowiek nie starał, żeby one przez okno wyleciały, to jakoś nie ogarniają tego, że tam jest szyba, i z takim uporem maniaka, mimo że okno jest otwarte, walą w szybę obok.
I mi ich szkoda. Ale dobra, to też dygresja niepotrzebna, tak? No, ciepło się zrobiło, kot na polowania wychodzi częściej. Ale dobra, kochani, kończę na dzisiaj. Filmik o zamiennikach moheru, część numer 2, pojawiła się w środę. Ja Was okłamałam w poprzednim vlogu, bo powiedziałam Wam, że pojawi się filmik z moimi letnimi udziergami. A ja ten filmik z letnimi udziergami ustawiłam na chyba za tydzień czy za 2, 27 maja bodajże, jakoś koniec maja, on wtedy się pojawi. Natomiast na ten tydzień, dzień dobry, na ten tydzień właśnie miałam ustawiony ten z zamiennikami moheru. Także, także tak. Co jeszcze Was chciałam zapytać, zanim skończę? Za dużo rzeczy mi do głowy przychodzi, ale może ja już o tym mówiłam. Dobra, powiem jeszcze raz w razie czego. Planuję zrobić serię filmików o projektantach, tak jak często ja bardzo lubię oglądać takie filmiki o wzorach Roundup, gdzie pokazywane są na przykład wzory z danego miesiąca, tak? Dla mnie to jest super, ja bardzo to lubię i uznaję za taką inspirację, bo nie wszystkie wzory widzę, zauważam, natomiast jak oglądam jakieś vlogi i ktoś pokazuje, o to wpadło, to i o, wow, chociaż może nie powinnam tego oglądać, ale bardzo lubię takie filmiki, natomiast jest ich bardzo dużo zarówno na polskich kanałach, Zuza na przykład takie świetne filmiki robi, ja często je oglądam, na zagranicznych to jeszcze więcej. Natomiast ja pomyślałam, żeby zrobić takie filmiki, ale pod konkretną projektantkę, projektanta. I oczywiście zacznę od takich, których znam, lubię, podziwiam, coś od nich dziergałam lub bardzo chciałabym wydziergać. I pokrótce Wam opowiem o samym projektancie, projektantce, o wzorach, jakie ma, ile ich ma, które najbardziej zwracają moją uwagę i o kilka wybranych przybliżę tak troszkę bardziej. Także powiedzcie, co o tym sądzicie i czy jest sens to nagrywać, bo jak Was takie treści nie interesują, no to ja nie będę tracić swojego czasu na tutaj się, na nagrywanie po prostu, tak? Bo to jednak trochę czasu zajmuje. Dobra, teraz to już naprawdę tyle. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Miłego weekendu, tygodnia, dnia. Do zobaczenia. Pa.